Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik z Belwright, tym razem zarządzanie naszymi osadnikami, na co warto zwrócić uwagę, jaką po prostu pracę im wybrać i na jakiej podstawie to działa, bo na pierwszy rzut oka może dla niektórych się wydać to powiedzmy bardzo rozbudowane, ale jak się temu przyjrzymy, wygląda to zdecydowanie fajnie, jest to dobrze rozbudowane, bo możemy sobie zrobić po prostu wszystko. Zobaczcie sobie, jaki ja tutaj mam system rozbudowania. Czyli co moi pracownicy mniej więcej robią. Macie podzielone wszystko na profesje, jak rzemiosło, wytapianie, zbieranie, rolnictwo, drwal, oczywiście dostawa, również gotowanie, polowanie, budowa i tak dalej, i tak dalej. Każdy z waszych pracowników może osiągnąć maksymalny poziom w danej dziedzinie. Tak samo właśnie robotnik, rzemiosło i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby pracownikowi najlepiej jest zlecać maksymalnie 3 prace. Te poziomy, które może maksymalnie wbić na najwyższy poziom, oczywiście powinny być tak samo wyznaczone w tej samej kolejności. Najlepszym tutaj jest przykładem na przykład tutaj Aleksandra, jak dobrze tu jest? Tak, Aleksandra, z tego względu, że rzemiosło ma najwyższym poziomie, to rzemiosło jest ustawione na 1, czyli najwyższy priorytet. Potem mamy ustawione na 2, jak sobie zobaczycie, wytapianie, z tego względu, że zależy mi, żeby zawsze wytapiali surowce, bo na późniejszym etapie jest to bardzo ważne. A później mamy oczywiście zbieranie, bo ma na 6 poziomie maksymalnym. Można też zostawiać na przykład na późniejszym, nie wiem, 5, 7, 9, coś takiego jak dostawa, żeby jak nie miała co wytwarzać, nie miała co robić, to będzie po prostu nosiła przedmioty do danych chatek. Jest to ważne, żeby o tym pamiętać, żeby oczywiście u wszystkich tego nie usunąć, bo będzie potem problem, że nikt nie będzie gdzieś tam transportował niektórych rzeczy, więc warto zwrócić oczywiście na to uwagę. Chodzi o to, żeby nie przypisywać na przykład profesji badania albo niektórych rzeczy dla osób, które mają bardzo niski poziom, bo po pierwsze będą to robić bardzo wolno, co tak naprawdę przekłada się na jakby stratę powiedzmy pracownika. Więc wtedy wychodzi to bardzo tragicznie i ważne jest to, że właśnie jak on będzie miał 2-3 prace maksymalnie dany pracownik, to będzie po prostu non-stop coś robił, bo tu macie pokazane ikonki, co on teraz chwilowo robi, więc możecie sobie zawsze to podejrzeć. I jest to moim zdaniem bardzo fajne, bardzo wygodne, bo wtedy też widzicie, że na przykład tutaj jest bezrobotny obywatel, bo nie ma jakby stacji do gotowania i zajmuje się po prostu dostarczaniem, na przykład sztabki cyny, piec hutniczy i to jest moim zdaniem bardzo ważne. Przeważnie jeśli chodzi o osoby, które gotują, musimy zwrócić uwagę na pewno na to, że działają na przykład w karczmach, tawernach, zajazdach, czy tam chociażby przy kociołkach. Możemy sobie przejść tak po wiosce i powiem, o co dokładnie chodzi, że kucharz nie ma jakby możliwości ciągłego powiedzmy pracowania z tego względu, że on powiedzmy do kociołka wrzuca wszystkie rzeczy, nie wiem, na jakiś tam gulasz, na pikantną zupę i to się po prostu samo robi. Jest to najlepiej pokazane powiedzmy nie tutaj, bo u mnie w tej tawernie za specjalnie nie robią. Specjalnie są zrobione po to lepsze zajazdy, bo niektóre powiedzmy budynki na wyższym tierze mają więcej dostępnych na przykład kociołków, więcej miejsc pracy i wtedy jest to zdecydowanie ważniejsze. Możemy sobie tu proszę zamieszać i to jest ważne, że pracownicy powiedzmy robią tutaj zupę i ten pikantny gulasz się po prostu przez jakiś dany czas robi. Ważne jest też to, że jeśli zerkniecie sobie po pracownikach, jeśli nie wiecie na przykład co dany budynek robi, łatwo jest to po prostu sprawdzić. Możemy to sprawdzić na dwa sposoby. Albo podejdziecie do danego budynku, wejdziecie na warsztat i macie pokazane wymagane umiejętności, czyli poziom plus. No tu można potem w skrócie zobaczyć sobie, czy osoby w danym budynku pracują. Możecie również ustawić priorytet w danych budynkach, żeby wiedzieć, że na pewno coś robią. Najważniejsze też jest to, żeby ustawić kwestie dopełnienia, a nie jednorazowe. O co w tym chodzi? Jednorazowe, czyli zrobi po prostu 20 tej blachy. Dopełnienie, czyli będą robić tak, żeby tych blach było zawsze w magazynie 20, czyli macie tutaj pokazany zapas. I jest to moim zdaniem bardzo ważne, żeby sobie to w każdym budynku poustawiać. Możecie na początku wiadomo ustawić jakieś mniejsze limity, jeśli to jest początek gry. W późniejszym etapie możecie sobie to zwiększać. Ważne jest to, żeby oni dopełniali. Tak samo narzędzia oni będą naprawiali.
Więc nie ma sensu robić 50 kilofów, tylko zróbcie sobie dopełnienie, nie wiem, do 6-5 kilofów, jeśli używacie oczywiście dostawy, a potem na przykład niech oni te kilofy naprawiają. Jest to bardzo ważne, bo zaoszczędzicie dosyć sporo zasobów, bo naprawa jest zdecydowanie tańsza niż wytworzenie konkretnego przedmiotu. Również paleniska, warto o tym pamiętać, żeby zrobić na przykład ich więcej. Jeśli macie dużo myśliwych, dużo gdzieś tam mięsa pozyskujecie też mięso z ryb, to tych budynków jest naprawdę dosyć sporo. I jeśli chodzi o pracę, to wydaje mi się, że to tyle. Najważniejsze musicie pamiętać, żeby nie dawać za dużo danych rzeczy danemu pracownikowi. Najlepiej jest to wyszczególnić, tak jak mówię, maksymalnie 2-3 prace. Ewentualnie dodatkowo wytapianie i dostawę gratis, z tego względu, że to są rzeczy, które powiedzmy oni będą robić już naprawdę jak nie będą mieli co robić. W tej grze jeszcze nie trafiło mi się na późniejszym etapie, żeby nie mieli co robić, non-stop mają co robić, bo wykuwanie, zdobywanie jest po prostu bardzo długie. I tych powiedzmy przedmiotów potrzebujemy dosyć sporo, tak samo dla pracowników, czy to jakieś ubrania, czy to jakieś miecze, strzały, to non-stop powiedzmy schodzi. To jest z jednej strony fajne, realne, że te tutaj jakby narzędzia, to wszystko jednak schodzi, a nie, że mamy tylko powiedzmy łuk, nie potrzebujemy strzał, no i oni sobie powiedzmy robią. Tak samo ważne jest na etapie późniejszym, jak będziecie mieć piece hutnicze, żeby właśnie ustawić osoby do wytapiania, bo jak sobie zobaczycie, tutaj powinni oni wytapiać non-stop, czyli wrzucić rzeczy i to zbierać, bo tu mamy też oczywiście pokazany czas. I to jest właśnie potem problem, że oni przez większość czasu na przykład nie wytapiają sztabek, bo jak będziecie mieć mniejsze piece, musimy pamiętać o tym, że każde budynki, które macie w osadzie, mają dany priorytet robienia. I trzeba po prostu o tym pamiętać. Możecie również tutaj zarządzać jakby tymi budynkami. Będzie to takie połączenie poradnika trochę z jakby wytwarzaniem niektórych rzeczy. Czyli kwestia tego, że jak sobie wejdziecie w osadę, tu możecie przełączać wasze osady z jakimiś tam mniejszymi obozami. To możecie sobie podejść i też ile osób tutaj robi. Suszarnie na przykład są ważne z tego względu, że na suszarkach się bardzo długo powiedzmy suszą niektóre rzeczy. O, proszę bardzo, możecie teraz zobaczyć, gościu dołożył do wytopienia. Teraz się oczywiście to wytapia, a wy macie czas, znaczy on w sumie ma czas, żeby nie wiem, przenieść sobie jakieś inne rzeczy z dostawy i wtedy możecie też sobie poprzeglądać, czy jakiś pracownik na przykład jest bezrobotny. Proszę bardzo, ten tutaj nic nie robi. Możecie zobaczyć, gdzie on tutaj mieszka, akurat mieszka w obozie miedzi, więc widać, że ewidentnie tutaj nic nie robi. I jeśli mamy na przykład taki zasięg między obozem, czasem warto jest zrobić dostawę, bo wtedy hurtowo powiedzmy doniesie on, nie wiem, 100 miedzi dla nas, a nie będzie musiał latać z jedną, z 2 miedziami. Jest to z jednej strony dobra opcja, więc moi drodzy tyle. Jeśli macie oczywiście jakiekolwiek pytania do danej powiedzmy kwestii poradnika, piszcie komentarze, a oczywiście postaram się jak najszybciej odpisać. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!